dziecko postanawia zejść na dno i zobaczyć, w co takiego uderzyło stopą. Wyciąga. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy dziś w Antonówce na Dolnym Śląsku. To dzielnica Kamiennej Góry, a w zasadzie osiedle, w którym w trakcie II wojny światowej Niemcy wybudowali potężne centrum logistyczne, gdzie magazynowano broń i wywożono ją na wszystkie fronty III Rzeszy. Według amerykańskich raportów CIA produkowano tu, cytuję, all kinds of ammunition, czyli każdy rodzaj amunicji, i it has an underground department. W lesie są podziemia. Czy faktycznie tak było? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć. Pokażemy Wam też prawdziwy skarb, który przypadkowo w latach 70. został tutaj odnaleziony przez bawiącą się w lesie młodzież. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Surfshark. To łatwy i prosty w obsłudze VPN. Dzięki Surfsharkowi możecie bezpiecznie poruszać się po sieci i nie być narażeni na działalność hakerską. Możecie także oglądać filmy, które nie są dostępne w naszym kraju. Korzystając z Surfsharka możecie bezpiecznie logować się na wielu urządzeniach, iPadach, telefonach, komputerach. Surfshark szyfruje Wasze poruszanie się po sieci, przez co Wasze korzystanie z internetu staje się bezpieczniejsze, a przede wszystkim anonimowe. Zachęcamy Was do skorzystania z oferty naszego sponsora, a teraz zapraszamy na nowy odcinek. Całe osiedle zbudowane jest z charakterystycznie wyglądających baraków, takich jak ten, który znajduje się za mną. Dziś w tych budynkach mieszkają ludzie, natomiast w trakcie II wojny światowej stacjonowali w nich żołnierze niemieccy i oficerowie, którzy pełnili służbę i przede wszystkim strzegli tego, co miało znajdować się w samym lesie. Pozostałości po tajnej fabryce materiałów wybuchowych i pozostałości po centrum logistycznym obserwujemy dzisiaj na obszarze prawie 240 hektarów. Był to potężny zakład, z którego wysyłano broń dla walczących niemieckich żołnierzy na frontach. Po II wojnie światowej do Antonówki wchodzą Rosjanie. Wyszli stąd dopiero 4 lata później, w roku 1949. Pytanie, co robili? Czym spowodowana była ich obecność? I czego tutaj przede wszystkim szukali? W oddalonej o 4 km Kamiennej Górze mieszkało w latach 40. 10 tysięcy mieszkańców. Z kolei w szczytowym okresie działalności fabryki zbrojeniowej w Antonówce zatrudniono do niej aż 9 tysięcy pracowników przymusowych. Jedni o drugich, przynajmniej w teorii, nie mogli wiedzieć. Za samo mówienie o Antonówce mieszkańcom Kamiennej Góry groziła wywózka, a nawet kara śmierci. Miejsce było ściśle tajne, pod auspicjami i jurysdykcją SS oraz Abwehry, czyli po prostu kontrwywiadu. Oprócz pracowników przymusowych w Antonówce pracowały także kobiety. Były to głównie Czeszki, Niemki, Ukrainki, co jest zabiegiem dość powszechnie stosowanym w fabrykach zbrojeniowych III Rzeszy. Kobiety, mając mniejsze dłonie, mogły precyzyjniej wykonywać pewne taśmowe prace przy produkcji granatów, kartuszy, pocisków moździerzowych czy pocisków artyleryjskich. Kiedy wojna się skończyła i weszli tutaj Rosjanie, to mieszkańcy okolicznych miejscowości i mieszkańcy także Antonówki opowiadali o tym, że w momencie, kiedy Rosjanie już tutaj stacjonowali, słychać było wybuchy, nieustanne wiercenia, dziwne odgłosy dochodzące z lasu. Pewnym jest, że Rosjanie utylizowali uzbrojenie i z Antonówki stworzyli punkt przywożenia niemieckiego uzbrojenia, które po prostu tutaj detonowali. Oni je tutaj po prostu wysadzali. Ale czy robili coś jeszcze i czy szukali podziemi? Na zdjęciach lidarowych widać, jak w trakcie II wojny światowej wyglądała Antonówka. Zdjęcia pokazują nam hale produkcyjne, hale montażowe, pomieszczenia socjalne, techniczne i przede wszystkim, co bardzo ważne, linię kolejową. W trakcie trwania wojny z Antonówki można było pociągiem dojechać nawet do Berlina. Tak rozwinięta była linia kolejowa.
Każde wyprodukowane tu uzbrojenie wyjeżdżało stąd w skrzyniach opisanych hasłem Heres Ammunition Soldat Landeshut, co w tłumaczeniu na język polski oznaczało Wojskowy Zakład Uzbrojenia Kamienna Góra. No dobrze, ale co z podziemiami, bo rozpala to wyobraźnię poszukiwaczy do dziś. Otóż, żeby zrozumieć historię podziemi pod Antonówką, musimy cofnąć się do czasów na długo przed wybuchem II wojny światowej. Niegdyś władcą tych terenów, niegdyś właścicielem tych terenów był hrabia Anton zu Stolberg-Wernigerode, który kupił ten teren także ze względu na to, że znajdowały się tu przynajmniej 2 kopalnie węgla kamiennego i to jest istota, aby zrozumieć, co działo się tutaj w trakcie II wojny światowej. W Antonówce Niemcy nie wybudowali nowych podziemi, ale zaadaptowali, zagospodarowali podziemne przestrzenie, które były wybudowane tu jeszcze na długo przed wybuchem II wojny światowej. Z racji tego, że miejsce było tajne, rozpalało wyobraźnię mieszkańców Kamiennej Góry i okolicznych miejscowości. Mówili oni o produkcji Wunderwaffe, o podziemnych, potężnych halach, którymi można było pociągiem podziemnym dostać się do Monachium, do Berlina. To oczywiście wszystko nieprawdy. Natomiast tą wyobraźnię potęgował fakt, że Rosjanie stacjonowali tutaj bardzo długo. I pojawiają się teorie o tym, jakoby Rosjanie mieli znaleźć wejścia do podziemi i próbować wypompowywać z nich wodę. Czerwonoarmiści, wysadzając uzbrojenie w Antonówce, robili to bardzo często nieudolnie, przez co te niewybuchy do dziś stwarzają ogromne zagrożenie. Oczywiście to, co mogli wywieźć do Związku Radzieckiego, już dawno stąd pojechało, natomiast bardzo duża część tego niemieckiego uzbrojenia dalej w lesie się znajduje. Antonówka jest pod czujnym okiem saperów i zbadana jest przez wojskowych w 70%, co dalej czyni ją niebezpiecznym. Sowieci, opuszczając las, przekazali teren Polakom, a Polacy w starych poniemieckich zabudowaniach ulokowali magazyny dla przedsiębiorstwa LEN. Z kolei niegdyś infrastruktura wojskowa niemiecka stała się swoistym placem zabaw w powojennych realiach. I to właśnie w takim miejscu, w Stawie, przez przypadek został odnaleziony prawdziwy, unikatowy na skalę kraju skarb III Rzeszy. Nieopodal strumyka, przy którym teraz jesteśmy, znajdował się staw przeciwpożarowy, z którego Niemcy mieli czerpać wodę na wypadek pożaru na terenie fabryki. W latach 60. taki staw był basenem w realiach powojennych, tam po prostu bawiły się dzieci. Dzieci kąpiąc się, bawiąc w wodzie, pływając, nagle uderzają w coś twardego na dnie. Dziecko postanawia zejść na dno i zobaczyć, w co takiego uderzyło stopą. Wyciąga jeden bagnet pruski, drugi bagnet pruski, bagnet pierwszowojenny, bardzo rzadki, z piłą, kordzik SS, pałasz dla podoficerów, bebut carski pamiętający jeszcze czasy caratu, szabla paradna dla oficerów SS. Milicja obywatelska z czasem dowiedziała się o tym, że dzieciaki znajdowały w stawie taki właśnie cenny skarb. Jeszcze przed tym, jak milicja postanowiła rekwirować ten depozyt, do lasu przychodziły prawdziwe delegacje dorosłych, które po prostu chciały ten skarb odnaleźć. Kiedy milicja o tym fakcie się dowiedziała, pukała do drzwi rodziców dzieci bawiących się w lesie. Dzieciakom spuszczano łomot i kategorycznie zabraniano wchodzić do lasu. To, co zarekwirowali milicjanci, stanowiło u nich ozdoby naścienne. Bagnetów i szabel z różnych okresów znaleziono tutaj dosłownie setki. W latach 50. z raportu milicyjnego dowiedzieć możemy się, że duża część
tego skarbu trafiła do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ówczesnego Muzeum Okręgowego. Wyobraźcie sobie, że to, co znaleziono, to jest skarb, którego nie opłacało się zabierać milicjantom. Zwróćcie też uwagę, że niektóre bagnety nie mają rękojeści. Drewniane rękojeści po prostu zgniły w wodzie. Natomiast część z tych rękojeści była złota i widać, że rękojeść została po prostu wykręcona, ponieważ można było to spieniężyć. Zagadką pozostaje, skąd tak cenny depozyt, skąd biała broń z różnych epok, różnych armii wzięła się w stawie przeciwpożarowym w Antonówce. Dokumenty milicyjne z roku 76 świadczą o tym, że depozyt z Antonówki faktycznie został przekazany na poczet ekspozycji muzealnej Jeleniogórskiego Muzeum. Ale kto wpadł na pomysł, żeby tak cenny skarb wrzucić do wody i zostawić go na pastwę losu? Teorii wokół tego skarbu narodziło się mnóstwo, z czego większość z nich to oczywiście mity i legendy. Ja opowiem Wam o 3 najbardziej prawdopodobnych teoriach dotyczących skarbu z Antonówki, z czego 2 z tych teorii toczą się właśnie tu, na dzisiejszej ulicy Jedwabnej i są związane z podziemiami, które znajdują się za mną. Według wielu poszukiwaczy i wielu pasjonatów, którzy interesują się Antonówką, ulica Jedwabna musiała być ważna. Znajdowała się tutaj hartownia stali, w której pracowali więźniowie KL Arbeitslager Landeshut. Niedaleko znajduje się wejście do podziemi. Wielu uważa, że te podziemia łączą się z podziemną częścią fabryki zbrojeniowej w Antonówce. Oczywiście nie jest to w żaden sposób zweryfikowane, natomiast na lidarze widać doskonale, że w linii prostej, gdybyśmy chcieli przejść pod ziemią, to mamy jakieś 1,5 do 2 kilometrów. Faktem jest także to, że Armia Czerwona do podziemi, które znajdują się za mną, wchodziła i czegoś w tych podziemiach szukała. Niektórzy uważają, że czerwonoarmiści znaleźli właśnie w tych podziemiach depozyt, który wywieźli do Antonówki i wrzucili go do stawu, nie znając wartości tego, co znaleźli. Druga teoria mówi o tym, i ona moim zdaniem jest najmniej prawdopodobna, że depozyt mieli ukryć Niemcy, którzy w obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną z ulicy Jedwabnej bagnety przewieźli do Antonówki i wrzucili je do stawu. Dlaczego jest to moim zdaniem nierealne? Niemcy mieli świadomość zabytków i depozytów, na których mogli po prostu zarobić. Nie sądzę, że wyrzuciliby tak cenną białą broń do stawu i zostawili ją na pastwę losu. Czerwonoarmiści, którzy już w maju 1945 roku dotarli do miejscowości Dolnego Śląska, dzisiejszego Dolnego Śląska, niemal od razu rozpoczęli penetrowanie podziemi, takich jak te na ulicy Jedwabnej. Szukali czegoś, co z ich punktu widzenia może być cenne i w tych podziemiach, w których teraz jesteśmy, doskonale widać ślady ich obecności. Niektóre tunele są wysadzone, dosłownie wysadzone w powietrze, a niektóre ściany są po prostu
zniszczone po to, aby zobaczyć, co mogło znajdować się za ścianą. Zwróćcie uwagę, że betonowa ściana została zniszczona, a za betonową ścianą znajduje się delikatne wgłębienie, w którym śmiało można było coś ukryć. Nie sądzę, że były to bagnety z Antonówki, ale Sowieci mogli znaleźć tu coś, na czym faktycznie mogli zarobić. Trzecia historia, dotycząca tego, kto i po co wrzucił do przeciwpożarowego stawu cenny skarb, jest bezpośrednio związana z ruinami, które znajdują się za mną. Są to ruiny kamiennogórskiego zamku Krepelhof, który w wieku XIX był siedzibą rodu Stolberg-Wernigerode. 16 maja 1945 285. Dywizja Strzelców Armii Czerwonej z 55. Korpusu otrzymuje rozkaz, aby z Czechosłowacji wymaszerować właśnie do Antonienwald, czyli do Antonówki. Ich tymczasową siedzibą stał się zamek Krepelhof. Była to siedziba bogato zdobiona, bogato wyposażona, przecież należała do szlacheckiego rodu. Wszystko wskazuje na to, że w zamku Krepelhof znalazła się kolekcja białej broni z różnego okresu. Osobiście rozmawiałem z ludźmi, którzy już na własną rękę poszukiwali skarbu, także w latach 80. i później, i opowiadali oni, że w obrębie stawu przeciwpożarowego znajdowali nie tylko bagnety pruskie czy francuskie, ale nawet białą broń sygnowaną hasłem Property of US Army, czyli własność Armii Stanów Zjednoczonych, a nawet białą broń pochodzącą z Japonii. Więc wszystkie tropy prowadzą nas do kolekcji. Warto zadać sobie pytanie, czy dla sowieckich żołnierzy wartość miały bagnety, szable czy kordziki, które miały na sobie symbolikę nazistowską? Przecież to symbol wroga w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Wartością dla nich były meble, zegarki, biżuteria, rzeczy, na których mogliby zarobić także po wyjeździe do Związku Radzieckiego. Choć osobiście uważam, że nawet nie rozpatrywaliby oni wywożenia białej broni do Związku Radzieckiego w kontekście późniejszego zarobku. Cenny skarb, biała broń, nie miała dla nich kompletnie żadnej wartości, więc potraktowali ją po prostu jak śmieć. Sowieci załadowali cenny depozyt do skrzyń i wywieźli do stawu przeciwpożarowego w Antonówce. Zamek Krepelhof odwiedzały naprawdę bardzo ważne osobistości. Car Aleksander I, Fryderyk Wilhelm III, a większość z bagnetów, większa część białej broni pochodzi właśnie z tamtych epok, więc wszystkie poszlaki prowadzą do zamku Krepelhof. Ale to nie jedyne skarby, jakie w Antonówce można było znaleźć. W trakcie II wojny światowej w Antonówce produkowano uzbrojenie, które miało zabijać, ale morale. Są to ulotki propagandowe, które były częścią pocisków propagandowych 105 mm. Pocisk nazywał się Weißrot-Geschoss, czyli biało-czerwony pocisk, bo właśnie w takim kolorze był malowany, który strzelał nazistowskimi ulotkami propagandowymi. Miały namówić Armię Czerwoną do poddania się, do wstąpienia do armii niemieckiej. Obiecują kobiety, wódkę. Na jednej z ulotek napisane jest, że kiedy żołnierz radziecki krzyknie „Stalin kaput!”, wtedy otrzyma godne warunki życia, amnestię i kompletnie nic mu się nie stanie. Paradoksalnie, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy dobrowolnie oddali się w ręce armii niemieckiej, było sporo. Do tego stopnia, że Niemcy stworzyli tak zwane Ostbataliony, czyli bataliony wschodnie, złożone właśnie z żołnierzy Armii Czerwonej. Ci ludzie walczyli m.in. na froncie zachodnim. Jest to unikat na skalę Europy. Ulotki propagandowe, przekrój pocisku oraz cały pocisk propagandowy możecie dziś zobaczyć w podziemnej trasie turystycznej Arado w Kamiennej Górze. Pamiętajcie o skorzystaniu z oferty naszego sponsora, firmy Surfshark, klikając w link, który znajduje się pod filmem. Dziękujemy także wszystkim tym, którzy wspierają nas za pośrednictwem Patronite, bo to dzięki Wam możemy realizować takie podróże jak ta dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić komentarz, kliknąć łapkę w górę, subskrybować nasz kanał oraz kliknąć w dzwoneczek, który przypomni Wam o każdym nowym odcinku. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas przez YouTube lub Patronite. To dzięki Wam powstają nowe odcinki History Hiking. Chcemy Wam się za to odwdzięczać, dając dostęp do ekskluzywnych materiałów,
wywiadów i reportaży, umieszczając Wasze nazwiska na liście podziękowań, a także zapraszając do zamkniętej grupy na Facebooku Loży Mecenasów. Link do wspierania możecie znaleźć w opisie pod filmem. Wspierają nas Adamigo50, Avit Insurance, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Bryski, Michał Chmielarczyk, Karol Chudy, Andreas Czyżewski, Michał Ernest, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Kamil Klarecki, Tomasz Kostrzewski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Aksel Orłowski, Rafał Orzechowski, Galicja Productions, Krzysztof Rączek, Damian Ślemp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Arkadiusz Urban. Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.